Witam na kolejnej wędrówce. Udało mi się wyjechać do Szwecji. Pojechałam do Laponii, jestem w Tärnaby. Wybieram się teraz w góry Vindelfjällen. Ta wędrówka będzie taka bardziej relaksująca. Będę sobie tu spędzać jak najwięcej czasu. Mam jedzenie na 12 dni. To będzie pierwszy fragment mojej wędrówki. Idę do Ammarnäs. A potem mam zamiar jeszcze kontynuować na południe. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jest bardzo, bardzo zimno. Biwakowałam pod wiatą, którą już znałam z letniej wędrówki nad rzeką Elven. Rzeka paruje, bo jest płynna, cieplejsza od otaczającego powietrza. Jest minus kilkanaście stopni. Myślę, że w nocy było blisko minus 20, było dosyć chłodno, że tak powiem. Nie mogę wam obiecać, że będę bardzo dużo filmować, bo jest zimno i zimą trudno jest to wszystko nastawiać, ale postaram się, żebyście coś zobaczyli z tej wędrówki. Do zobaczenia na szlaku. Dziś już drugi dzień na szlaku. Wczoraj przeszłam jakieś chyba 9 km. Dziś w zasadzie chyba też coś takiego, może trochę mniej. Wczoraj spałam w chatce z Tabry. Dosyć się zmęczyłam długim podejściem, choć część z tego podejścia pokonałam na nogach, ponieważ tak bardzo dobrze ubita była trasa skuterami, że po prostu zdjęłam narty, włożyłam je na pulki i weszłam w ten sposób. A dzisiaj jestem w chatce Sitterstugan, dziś już cały dzień na nartach. Trasa właśnie chyba nieco krótsza, ale za to z długim zjazdem, więc w sumie się wydłużyłam, bo zjechałam zygzakami, założywszy pętlę na pulki. Jest dosyć zimno, ale jest piękna pogoda, słoneczko świeci w ciągu dnia, noce są gwiaździste. Wczoraj trochę się zerwał wiatr, ale dzisiaj, no to dzisiaj też w zasadzie wiało, ale nie znowu tak strasznie, ale mimo wszystko przy mrozie to dosyć czuć na twarzy ten powiew. Niestety nie ma zorzy, ale jest piękne, gwiaździste niebo, więc też może być. No i napaliłam w piecyku, nikogo nie ma, w ogóle przez cały dzień nikogo nie spotkałam, a wczoraj tylko kilku skuterowców. No i cóż, siedzę sobie, zjadłam bigos, popijam herbatkę, niedługo pójdę spać, a jutro powinnam wstać nieco wcześniej i wyruszyć z rana, tak żeby 15 km pokonać do następnej chatki.
Ale dziś zimno. Jak wychodziłam, było -20. Obrosłam szronem. To, co wzięłam za -20, okazało się -25 co najmniej. Kiedy zjechałam w dolinę, zrobiło się zimno i wyraźnie czułam ten mróz. Zamarzała woda na twarzy. Kiedy doszłam do tej chatki, na Huestugan, było -27,5. Wieczorem zeszło do -30, ale dzisiaj rano pogoda się zmieniła, jest pochmurno i mamy tylko -10. No jak widzicie, wróciłam. Ta chatka jest bardzo podobna do tych, w których nocowałam podczas przejścia w Szwecji w Västerbotten, w 2 czy 3 takich właściwie identycznych. I właśnie jest tu też taki sam piec, taki piec do gotowania z piekarnikiem i z małym paleniskiem. Świetnie się nagrzewa. A żeby jeszcze sobie ułatwić sprawę, mam teraz nóż, prawdziwy nóż, którym można zrobić piórka właśnie. Robię piórka z drewna. I niedługo znowu zrobi się ciepło. O. Zdecydowałam się wyjść, wyszłam nawet wcześniej, o 8 rano, ale szlak jest totalnie zasypany, od rana jest śnieżyca, właśnie jest kolejna, no i pewnie będę musiała biwakować. Spędziłam w chatce cały dzień, głównie rozwiązywałam sudoku. Jest też Biblia w języku szwedzkim i angielskim jednocześnie z książek, które jestem w stanie zrozumieć. No i przejechały jakieś skutery właśnie przez jezioro, to znaczy, że jutro będę mogła się spokojnie stąd wydostać, o ile nie popsuje się znowu pogoda. Do prognozy nie mam dostępu, chyba żebym dzwoniła na policję, ale nie będę im zawracać raczej głowy, chyba żeby już miało być naprawdę źle. Piękny dzień, relaksowałam się, ale muszę powiedzieć, że to zupełnie jest co innego zimą niż latem. Latem tu jest kilkanaście osób dziennie, bo to jest Kungsleden, a zimą można siedzieć i nie spotkać żywego ducha naprawdę. Więc ciekawe doświadczenie. Zawsze chciałam spróbować, jak to jest być kompletnie odciętym od cywilizacji, aczkolwiek w korytarzu jest ten telefon ratunkowy, więc to trochę zmienia postać rzeczy. W każdym razie ciekawa sprawa. Ja jedna utknęłam w śniegu. Tych samych 3 facetów, którzy zrobili ślad na jeziorze, właśnie utknęło w pobliżu chatki. Zdaje się, że mają zamiar nocować na pozostałych 3 łóżkach, które w chatce zostały. Więc jakaś rozrywka dzisiaj. Trochę zaparował aparat, bo zrobiło się bardzo ciepło. Ale skończyło się tak, jak zwykle się kończy. Jak się spotyka ludzi, czyli jest dużo jedzenia. Panowie utknęli w śniegu, też będą tu nosować. Przywieźli ze sobą mięso, gulasze jakieś niesamowite rzeczy. Także jest całkiem fajnie. Do zobaczenia jutro na szlaku.
To detektor tlenku węgla. Niestety jest fatalny piec i muszę przy minus 20 mieć otwarte drzwi, żeby się tego tlenku węgla pozbyć. Mam nadzieję, że piec zastartuje i że będzie można go normalnie użyć. Cieszę się, że ten detektor działa. To znaczy oczywiście wywietrzyłabym, bo to jest nienormalne, że tak dymi. No. Zobaczę, czy na dachu wszystko jest ok. No jest ok, wychodzi dym kominem, tylko jak tylko się otworzy drzwi pieca, to właśnie zaczyna dym lecieć do środka. Ktoś już narzekał w księdze gości. No a to mój dzisiejszy widok. Księżyc jest gdzieś tu, o właśnie tu. Dziś od rana mam z górki, ale na nartach to nie jest łatwo z górki. Turlam się powoli. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zjeżdżam, to pod pulkami wkładam taki kawałek sznurka, który ma węzeł i hamuje te pulki. Ja mogę jechać prosto na nartach normalnie i nie jadę zbyt szybko, a pulki mnie nie wyprzedzają. Pod warunkiem, że nie jest tak bardzo w dół, to wtedy muszę schodzić schodkami i jakoś pilnować tej pulki. Także nie jest zbyt szybko, a nie zbyt łatwo dziś. Ale pogoda jest ok. Minus 10. Ciepło. Spędziłam noc w Ammarness w schronisku, byłam jedynym gościem, jest tu bardzo pusto. A teraz wychodzę i mamy piękne zjawisko meteorologiczne. Halo, ale na diamentowym pyle, które unosi się tuż nad ziemią, bo była znowu mroźna noc. Coś pięknego. Zmieniłam znowu trochę plany. Podejście z Ammarness było tak samo złe, jak zapamiętałam z letniego przejścia. Zajęło mi 2 godziny wytaszczenie się na te 4 km. Prawie pionie. Przeszłam pieszo, trasa była wyratrakowana, więc mogłam zdjąć narty i ciągnąć pulki siłą, tylko swoją, a nie taką, że jeszcze muszę przeciwdziałać ześlizgiwaniu się w tył. A potem okazało się, że jest przejechana trasa do chatki Eigert na Kungsleden, jeszcze jednej, więc skorzystałam z okazji i skręciłam właśnie tutaj. Jestem za wolna i pogoda ma się popsuć już pojutrze, a nie po pojutrze, tak jak wcześniej myślałam, więc lepiej będzie, jeżeli nie pójdę do Aivaków. W Aivaku już byłam de facto i mogę tam jeszcze kiedyś znowu pójść, a dalsza trasa jest niepewna, no i mam mało chatek. Właściwie w ogóle nie ma chatek, ma jedną, do której chyba nie prowadzi obecnie szlak, bo jest za wcześnie i skuterowcy nie jeżdżą.
No i teraz jestem w Drewutni. Chciałam wam pokazać i właśnie dotąd myślałam, że kolejny stereotyp, że jestem za słaba, bo jestem kobietą i w ogóle nie dam rady ciąć drewna. A to raczej jest kwestia techniki, a nie siły i dobrych narzędzi. W chatkach są zawsze dobre narzędzia, no nie zawsze, ale prawie zawsze. Porządna piła, porządna siekiera i daję sobie radę. Tu jest siekiera, tu wisi. Hulta Forge, strasznie ciężka, ale im cięższa siekiera, tym łatwiej jest rozpołowić kawałek drewna. Pokażę wam, co narąbałam. O, cały mam san drewna. A tutaj arktyczny krajobraz wokół chatki. Piecu się ładnie pali, osiągam już powoli 0 stopni, było minus 12, jak weszłam do chatki. Na zewnątrz już pewnie dochodzi do minus 20 znowu. Przed zachodem słońca urwała się taka straszna wichura z whiteoutem, ten puszysty śnieg smagany wiatrem unosił się w postaci takich wielkich chmur. Teraz się uspokoiło, na szczęście, mam nadzieję, że jutro też będzie ok. To chyba jest już moja ostatnia noc w Windelfjällen, w związku z tym, że ta pogoda się psuje, to już nie będę teraz bardziej na południe chyba iść i skieruję się w inne miejsce, to dowiecie się w następnym odcinku. No, a dzisiaj taki właśnie relaksujący wieczór będzie. Mam zupę z makaronem i z kabanosami, taką dokładnie jak jadałam latem. Więc przyjemny wieczór się zapowiada. Poczytam sobie, porozwiązuję może jakieś sudoku i pójdę spać. Po raz kolejny zmieniłam zdanie. Postanowiłam zostać w Eiget przez cały dzień i jutro dopiero zejść do cywilizacji. Bardzo spokojny dzień, spaceruję sobie wokół chatki. Niestety złamał mi się na mrozie statyw, więc niewiele mogę zrobić ujęć. Teraz aparat stoi na skale. Za mną cała panorama Windelfjällen. Tam jest jezioro, którym przyszłam do Ammarnäs. Tutaj idzie letnia Kungsleden, zimowa też, tylko że narciarska, na dole skuterowa. No i bardzo pięknie i będzie mi szkoda stąd wyjeżdżać i mam nadzieję, że niebawem uda się wrócić i znowu będę mogła tutaj trochę powędrować.